Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Dzisiaj mamy 2 kwietnia, więc co się zaczęło? Ramadan, pierwszy dzień Ramadanu. Tak, pierwszy dzień tegorocznego Ramadanu, więc zaczynamy vlogi ramadanowe, tak jak ostatnio zapowiadałam, chociaż w tym roku będzie trochę inaczej niż dotychczas. Tak. Ale zanim do tego przejdę, chciałam tylko Wam powiedzieć, żebyście zajrzeli do tych filmów z poprzednich lat, jest już ich 6. Dodam Wam przy piętym komentarzu playlistę, bo naprawdę jest tam cała masa informacji. Jest vlog informacyjny na temat tego, co to w ogóle jest Ramadan. Są odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące postu. Są pokazane przykładowe posiłki po poście, przed postem, sahur, iftar. Tak. Jest pokazany post w praktyce i to w praktyce Nuriego i mojej, bo ja też w zeszłym roku jeden dzień na próbę pościłam. Więc tam zajrzyjcie. A w tym roku będzie trochę inaczej, bo po pierwsze nie chcemy powtarzać treści z poprzednich lat. Tak. A po drugie, w tym roku w końcu jest normalnie. No, w końcu. Po 2 latach pandemii i wszystko było zamknięte, teraz można spokojnie wychodzić z domu bez maseczek i robić różne rzeczy i dzisiaj to będziemy robić właśnie. Dokładnie. Zaraz zobaczycie. W zeszłym roku na vlogu ramadanowym mówiłam Wam o tym właśnie, że w Ramadanie, przede wszystkim chodzi o post, o modlitwę, o jałmużnę, ale też o to, żeby spędzać ten wyjątkowy czas w dużym gronie ludzi, wychodzi się właśnie na zewnątrz, żeby poczuć tą świąteczną atmosferę, poczuć tą wspólnotę z innymi, którzy też Ramadan obchodzą. W zeszłym roku nie było to możliwe, 2 lata temu też nie, ze względu na pandemię. Wszystko było pozamykane, mieliśmy nawet zakaz wychodzenia z domu od 19 do 5 rano właśnie po to, żeby nie wychodzić na iftar. Tak. I nie czuliśmy do końca tej atmosfery w zeszłym roku. No, w tym roku właśnie będzie inaczej. Łatwiej, wygodniej i lepiej dla wszystkich. Dokładnie. Tak. Więc dzisiaj zaczynamy właśnie od tego, że zjemy iftar po pierwszym dniu postu w restauracji. W restauracji, w której już kiedyś na iftarze byliśmy, ale jeszcze wtedy chyba ten kanał nawet nie istniał. Nie istniał. I bardzo nam się wtedy podobało, bardzo dobre było jedzenie i przemiła atmosfera, więc zobaczymy, jak będzie w tym roku po tak długiej przerwie. Jedziemy! Tak, jedziemy. Przyjechaliśmy do miasta w sumie za wcześnie, jeszcze jest dużo czasu, więc teraz się przejdziemy na mały spacer zaraz. Myślałam, żeby wyjechać wcześniej, bo bałam się, że będzie problem z parkingiem, ale puściutko, więc chyba jednak dzisiaj ludzie po tym pierwszym dniu się zdecydowali jeść iftar w domu. Zobaczymy w restauracji, czy będzie trochę ludzi, czy nie. Ale coś Wam chciałam najpierw jeszcze pokazać. Ja już to Wam w poprzednich latach mówiłam, ale wspomnę jeszcze raz. To, o której przerywa się post, zależy od tego, kiedy akurat Ramadan wypada w danym roku, w jakim regionie się mieszka, bo to zależy od wschodu i zachodu słońca. I akurat u nas w Vanerciş dzisiaj przypada iftar na 18:37, już Wam tu pokażę. Zobaczcie, wybrałam tutaj Vanerciş i tutaj się wyświetla godzina, o której jest wieczorna modlitwa, 18:37, wtedy właśnie można przerwać post i tutaj wyświetla się odliczanie, ile jeszcze czasu zostało, 23 minuty, no to jeszcze się trochę pokręcimy. Zostały jeszcze 2 minuty, jesteśmy już w restauracji, powiem Wam, że jest sporo ludzi. Od razu się czuję tą atmosferę, zupełnie inaczej jest niż w zeszłym roku. Za chwilę zaczynamy. Post jak zwykle kończy się szklanką wody i daktylami. One mają wyrównać poziom cukru we krwi, a później jedzenie. Już czas, śpiewa ezan. I tak tyle.
To co, zaczynamy. Zaczynamy standardowo od zupy. To jest chyba yayla çorbası? Erzincan çorbası? To jest zupa na jogurcie. Od tego będziemy zaczynać. I tutaj też już mamy przystawki. A później zobaczymy, jakie będzie danie główne. Smacznego! Smacznego. Zobaczcie, dostaliśmy już tutaj główne danie i mamy na środku pirinç pilawy, czyli pilaw z ryżu i 3 różne dania, z każdego po trochu. Tutaj jest bakłażan zapiekany z mięsem, tutaj jest mięso wołowe takie gulaszowe, a tutaj z tej strony mamy jakieś danie z kurczakiem. Też w takim sosiku. Teraz będziemy próbować. I co? Jak smakuje? Bo ja jeszcze zupy nie zjadłam, więc nie wiem. Mięcho mięciutkie i super pyszne. Mhm. Naprawdę pyszne mięso, takie mięciutkie. No, czerwone mięso nie jest łatwo zrobić tak, żeby było tak miękkie, więc... Wow. No i jesteśmy po pierwszym iftarze w tym roku. Tak. Jesteśmy w samochodzie i wybaczcie, jeżeli jest jakieś dziwne światło, ale jest tak ciemno, że postanowiłam włączyć przed nami latarkę w telefonie i no nie wiem, jak to wygląda. Ale wymyśliłaś. No ale inaczej to by w ogóle nas nie było widać, więc takie oświetlenie będzie. Słuchajcie, przyszliśmy teraz do Was tutaj z takim podsumowaniem po tym dzisiejszym iftarze. Podsumowanie jest tak, że pyszne jedzenie było. Moje podsumowanie. Teraz twoje. To najważniejsze oczywiście. Tak, jedzenie było przepyszne, to prawda, i jeżeli ogląda nas ktoś, kto mieszka tu w Erciszcie, może tu będziecie, to polecamy bardzo Lokanta Konukevi. Naprawdę, pyszne jedzenie Tak. zawsze. A jeżeli chodzi o ceny, bo to na pewno też będziecie pytać, tym bardziej, że wiadomo, jaka jest teraz tu sytuacja ekonomiczna, no i też minęły 2 lata, więc jak to teraz jest tutaj z tym iftarem w restauracji, to wszystko, co widzieliście, czyli ten talerz z daniem głównym, zupka, sałatka, przystawki, daktyle, woda i jeszcze czaj, za jedną osobę 75 lir. Jak chcecie wiedzieć, ile to jest na złotówki, to mniej więcej przez 3 to trzeba podzielić teraz. Więc myślę, że super. Naprawdę zadowoleni jesteśmy i powiedz, no jak się czujesz, jak teraz mogliśmy w końcu ten iftar zjeść wśród ludzi? No, dziwnie mi było na początku, po 2 latach, bo podczas pandemii wiadomo, jaka sytuacja na świecie była, wszystko pozamykane. Nie czułem, że jest Ramadan ostatnie te 2 lata. Teraz w tym roku jest inaczej, to czuć, inna atmosfera, podoba mi się. Tak. I czuję się teraz pełny, najedzony, I szczęśliwy. szczęśliwy. Tak, naprawdę. To jest takie dziwne uczucie, bo siedzisz w restauracji z ludźmi, których nie znasz, ale czujesz się tak... No, czujesz, że to jest wspólnota. Taka jest rodzinna atmosfera, że wszyscy się zebrali w tym samym celu i w tym samym momencie kończą ten post i jedzą. To jest słowo, właśnie. Jest rodzinna atmosfera. Tak. Nie da się tego wypowiadać tak, tylko trzeba to, nie wiem, czuć. Musicie być w Turcji i czuć tego. No. No bo inaczej nie da się tego tłumaczyć. Nawet dla mnie, gdzie ja jestem innego wyznania i ja nie poszczę w Ramadanie, to i tak zawsze te takie spotkania są bardzo miłe i bardzo nam tego brakowało przez ostatnie 2 lata, więc... No dobrze, to tyle z tego podsumowania. Ten vlog będzie króciutki, ale niech to będzie taki wstęp w tym Ramadanie w tym roku. Następne filmy pewnie będą już trochę dłuższe. I co? Wszystkim osobom, które poszczą w tym roku w Ramadanie, życzymy wytrwałości. Tak jest. I hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Do zobaczenia w następnym ramadanowym vlogu za tydzień. Mam nadzieję. Ramadanowym vlogu, tak. Tak, do zobaczenia. Görüşürüz. Bywajcie.